Cieszę się, że rozpoczęcie kolejnego testu długodystansowego spotkało się z Waszą aprobatą. W komentarzach do pilotażowego wideo, które zamieściłem na kanale, wyraziliście zainteresowanie filmami dotyczącymi przywracaniem pojazdu testowego do łask. A więc zaczynajmy. Dziś pokażę Wam wymianę osłon przekładni kierowniczej w Clio 2 fazy drugiej. Jak możecie zauważyć, osłona po stronie pasażera praktycznie nie istnieje. Taka sytuacja wymaga natychmiastowego działania, gdyż woda, błoto oraz piach działają destrukcyjnie na nasz magiel. Wymiana jest prosta i nie zajmie więcej niż 15 minut na stronę. Podnoszę samochód po stronie, na której będę pracował i zabezpieczam go przy użyciu podpórki. Następnie demontuję koło. W moim przypadku nasadka udarowa 19 mm. Kolejnym krokiem jest demontaż końcówki drążka kierowniczego. Oczyszczam więc z korozji oraz piasku okolicę przeciwnakrętki po stronie drążka oraz nakrętki samohamownej po stronie zwrotnicy przy użyciu drucianej szczotki. Odrobina preparatu penetrującego również nie zaszkodzi. Po kilku minutach mogę odkręcić przeciwnakrętkę o jeden obrót, używając klucza płaskiego 22 mm. Następnie demontuję nakrętkę po stronie zwrotnicy koła. W tym przypadku używam klucza oczkowego 17 mm, aby odkręcić nakrętkę oraz imbusa 5 mm, aby zablokować trzpień, ale rozmiary te mogą różnić się w zależności od producenta końcówki, jaka jest zastosowana w Waszym samochodzie. Wyjmuję trzpień końcówki ze zwrotnicy. Z reguły wystarczy mocniej szarpnąć ręką, ale jeżeli w Waszym przypadku protestuje, to możecie użyć takiego oto ściągacza. Pozwala on na demontaż końcówek oraz stworzni kulistych bez ich uszkadzania. Nie zalecam natomiast użycia młotka, jeżeli macie zamiar powtórnie używać danego elementu. Teraz mogę już wykręcić końcówkę z drążka. Liczę obroty, jakie wykonuję. Alternatywnie można także użyć suwmiarki. Wyliczoną lub zmierzoną wartość zapamiętuję. Wykręcam także przeciwnakrętkę. Jeżeli podczas którejkolwiek z wymienionych czynności drążek przekładni kierowniczej obraca się i utrudnia odkręcanie, można użyć klucza płaskiego 13 mm, aby go zablokować. Następnie czyszczę pozostałą część gwintu drążka oraz przeciwnakrętkę. Demontuję pozostałości zużytej osłony, przecinając plastikowe opaski samozaciskowe lub ściskając i zdejmując opaski sprężyste, w zależności od rodzaju zastosowanej przekładni kierowniczej. Stosowane były bowiem dwa rodzaje: SMI oraz TRW. Oprócz rodzaju mocowania różniły się one nieco wymiarem wewnętrznym osłon po stronie mocowania do przekładni kierowniczej. Należy więc zwymiarować starą osłonę i dobrać odpowiedni rodzaj nowego egzemplarza. Nówka sztuka czeka na montaż, mogę zatem przystąpić do czyszczenia przekładni kierowniczej. Obracam kierownicę w taki sposób, aby maksymalnie wysunąć przekładnię. Następnie czyszczę powierzchnię przy użyciu czystej, suchej, miękkiej szmatki, jednocześnie weryfikując gładkość powierzchni. Korozja na tym elemencie to nie jest dobry znak i przekładnia prędzej czy później będzie musiała zostać poddana regeneracji. Czyszczę także pozostały niegwintowany fragment drążka kierowniczego oraz powierzchnie mocujące osłony przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, aby zapobiec zamknięciu brudu wewnątrz przekładni podczas nasuwania nowej osłony. Zabezpieczam powierzchnię przekładni cienką warstwą smaru grafitowego. Można również użyć smaru do przegubów lub innego przystosowanego do wolnoobrotowych, silnie obciążonych przekładni. Następnie nakładam nową osłonę i mocuję ją dołączonymi do niej opaskami zaciskowymi. Można teraz ustawić kierownicę do jazdy na wprost, gdyż przy takim ustawieniu osłona nie będzie ani zbyt mocno napięta, ani zbyt ściśnięta, więc ułatwi to jej montaż. Mogę teraz nakręcić przeciwnakrętkę. Weryfikuję także stan końcówki. Jakiekolwiek pęknięcia gumy, tak jak w tym przypadku, uszkodzenia gwintu lub luzy wykluczają jej ponowny montaż. Jeżeli wasza jest w dobrym stanie, możecie użyć jej ponownie pod warunkiem, to bardzo ważne, zastosowania nowej nakrętki samohamownej, takiej samej klasy wytrzymałości co poprzednia. Używana nie wchodzi w grę. To bezpieczeństwo zarówno wasze, jak i innych użytkowników dróg. Nie trudno wyobrazić sobie, co stałoby się z kołem, gdyby to połączenie zawiodło, a końcówka wypadła w trakcie jazdy. Montuję więc całkowicie nową sztukę. Oczywiście przywracam pierwotne położenie końcówki, wkręcając ją o odpowiednią ilość obrotów lub na odpowiednią długość. Umieszczam trzpień w zwrotnicy koła i dokręcam nakrętkę momentem 37 Nm.
Teraz mogę wygodnie zablokować położenie końcówki na drążku kierowniczym, dokręcając przeciwnakrętkę. Zabezpieczam powierzchnię gwintów przed korozją przy użyciu smaru odpornego na zmywanie wodą. Jak zapewne wiecie, osobiście preferuję produkt Tutela MR2, który jest produkowany na potrzeby Fiata. W tej roli sprawdza się doskonale. Czyszczę powierzchnię przylegania tarczy hamulcowej do felgi, ewentualnie zabezpieczając ją preparatem przeznaczonym do tego celu. Czyszczę również śruby koła i weryfikuję ich stan. Odtłuszczam powierzchnię tarczy hamulcowej przy użyciu zmywacza uniwersalnego i jestem gotowy do montażu koła. Wstępnie dokręcam je niewielkim momentem, podczas gdy pojazd jest uniesiony. Następnie opuszczam pojazd i dokręcam wszystkie śruby koła momentem 90 Nm. Cała procedura dla strony kierowcy jest identyczna i warto wymienić od razu drugą osłonę, nawet gdy nie wygląda ona źle, gdyż zapewne także ona wkrótce dokona żywota. Po zakończeniu pracy udaję się na kontrolę oraz ewentualne ustawienie zbieżności, a w zasadzie rozbieżności, kół przednich. Następnie ponownie sprawdzam dokręcenie kół przednich oraz położenie osłon przekładni kierowniczej. Ewentualna korekta rozbieżności może spowodować skręcenie się osłon w wyniku obracania przez diagnostę drążków kierowniczych. Wystarczy wtedy przesunąć osłony ręką do właściwej pozycji, ewentualnie zwalniając opaski samozaciskowe. Warto także ponowić smarowanie gwintu drążków kierowniczych. I to wszystko na dziś. Tradycyjnie polecam Wam kanały moich kolegów Laguna Fana oraz Rysiuncia. Odnośniki są właśnie wyświetlone na ekranie. W kolejnym odcinku chciałbym zaprezentować wymianę pierścienia układu ABS w tym wdzięcznym samochodzie. Temat w miarę uniwersalny, myślę więc, że takie wideo przyda się nie tylko użytkownikom klijówek. Zabieram się zatem do pracy, a Was pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie tego filmu.